Witam dzisiaj po południu. Fatalne wieści z gospodarki. Czy giełda będzie spadać? To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Fatalne wieści z gospodarki. Czy giełda będzie spadać? Zaczynamy od danych o inflacji dla strefy euro, którą dzisiaj finalny odczyt poznaliśmy o godzinie 11 i inflacja okazało się, że jest niższa niż zakładały prognozy. Co warto zobaczyć na wykresie, jak się zachowuje inflacja dla strefy euro plus core inflacja, która także jest dla nas i dla europejskiej gospodarki bardzo istotna. Natomiast dla perspektyw inflacyjnych najciekawsze są prognozy i w pierwszej kolejności widzimy tutaj najciekawsze, najważniejsze prognozy dotyczące inflacji w ujęciu core i tej zwykłej dla Stanów Zjednoczonych, strefy euro i Wielkiej Brytanii. I prognozy na chwilę obecną zakładają, że w 2024 roku inflacja w strefie euro, w Stanach Zjednoczonych, a nawet Wielkiej Brytanii zacznie się zbliżać do poziomów, które są bardzo ważne dla banków centralnych, do celów inflacyjnych. Dlatego też najważniejsze przesłanie, które teraz jest generowane przez tych, którzy prognozują inflację, jest taka, że 2024 ten rok ma przynieść dalsze spadki inflacji i powrót do celu. Natomiast jak zobaczymy, jakie są prognozy wzrostu PKB w tym roku i zobaczymy, jakie są prognozy dla przyszłego roku, to widzimy tutaj, że rynek spodziewa się, że będziemy świadkami podziału świata na te części, które mają się zachowywać generalnie lepiej i na te, które mają zachowywać się gorzej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego są obniżane i wzrost dla całego świata jest od ostatniej prognozy obniżony o 0,2 punkta procentowego. Warto zwrócić na to uwagę. I co jest także istotne? Widzimy tutaj, że prognozy dotyczące Stanów Zjednoczonych są wyższe niż dla strefy euro. No i pytanie jest takie, czy wyceny aktywów już uwzględniają tego typu prognozy i tym będziemy się zajmować w tym materiale. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie na mapę wzrostu gospodarczego na przyszły rok prognozowaną na chwilę obecną, to widzimy, gdzie wzrost gospodarczy ma być najmocniejszy, a gdzie ma być najsłabszy. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak bardzo teraz zmieniają się koszty w dochodzie rozporządzalnych, koszty obsługi długu, czyli odsetek dla gospodarstw domowych oraz ile przeciętne gospodarstwo domowe musi płacić za paliwo. No i widzimy tutaj, jak bardzo teraz koszty związane z odsetkami rosną, natomiast nie widać jeszcze, żeby te koszty sięgnęły poziomów jakichś ekstremalnych, dlatego też być może część inwestorów, bazując na tych danych, myśli, że jest jeszcze szansa na kolejne obniżki stóp procentowych i ten materiał będzie także poświęcony analizom tego, co się może wydarzyć jutro po Fedzie, czy Fed ogłosi, że już jest koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, czy jeszcze rynek będzie wierzyć, ponieważ dostanie takie zapowiedzi, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, co może podwyższyć te tutaj procenty, tą część dochodu rozporządzalnego, która musi być przeznaczana na odsetki oraz na paliwo, ponieważ dla rynku teraz także istotne jest to, jaki będzie wpływ zachowania ropy naftowej na perspektywy inflacyjne i czy ten wzrost ropy naftowej się utrzyma, o czym będzie w dalszej części. I w tym miejscu zachęcam wszystkich do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Szczególnie ciekawy materiał Sądny tydzień dla rynku Forex. Jaka może być zmienność i wpływ tych decyzji banków centralnych na rynek walutowy, na rynek akcyjny, co zrobią banki centralne i jakie są perspektywy co do tego, jakie stopy procentowe i gdzie mogą być w najbliższych kwartałach i w najbliższych miesiącach. Naprawdę z tym materiałem warto się zaznajomić. Jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, łącznie z innymi ciekawymi materiałami. Zapraszam do tych materiałów, żeby poszerzyć swoją wiedzę, zmniejszyć ryzyko własnych inwestycji i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu własnych inwestycji. Natomiast warto zwrócić uwagę na teraz,
że mamy spowolnienie gospodarcze w strefie euro bardzo wyraźne. Mamy drugi atak spowolnienia gospodarczego, drugi test tych dołków gospodarczych, które obserwowaliśmy pod koniec poprzedniego roku, co pokazują te wskaźniki PMI, w tym wypadku wskaźnik composite dla strefy euro bardzo ładnie pokazuje, że po prostu wyrównaliśmy, testujemy minima, które były w październiku w poprzednim roku zaobserwowane, ale najważniejsza przesłanka, najważniejszy wniosek, który płynie z tego wykresu jest taki, że obserwujemy rosnącą, coraz większą rozbieżność względem tego, co mówi nam gospodarka o swoim stanie i względem tego, jakie są wyceny akcji na giełdzie. Widać, że jest coraz większa rozbieżność i naprawdę warto sobie zadać pytanie, kto się myli, czy gospodarka, która w niektórych komponentach sygnalizuje nam spowolnienie i to bardzo mocne, czy też giełda papierów wartościowych, która w teorii, w założeniu ma dyskontować to, co się wydarzy dopiero w gospodarce za 6 do 9 miesięcy. Gdyby rację miała giełda papierów wartościowych, to można by założyć, że już wkrótce gospodarka w strefie euro odbije, będą uzasadnione takie wyceny spółek giełdowych i że raczej należy oczekiwać optymistycznego rozwoju wydarzeń w gospodarce w 2024 roku. No ale jeżeli giełdy papierów wartościowych się mylą i przed nami recesja, która wcześniej nie była dyskontowana, chociaż mówi się o niej od 2 lat, to w takiej sytuacji czeka nas szybkie dostosowanie. Jak widzimy, w październiku w poprzednim roku giełdy papierów wartościowych na całym świecie były 20-30% niżej niż to jest teraz, więc naprawdę jest przestrzeń do tego, żeby rozpocząć impuls spadkowy. Dlatego też rynek wkrótce będzie musiał podjąć decyzję i postaram się też odpowiedzieć w tym materiale, po której ja osobiście jestem stronie, ponieważ jeszcze raz przypomnę, motto tego kanału brzmi tak: subiektywny punkt widzenia, więc ja tu przedstawiam swój punkt, swoje perspektywy i swój najbardziej prawdopodobny, czyli scenariusz bazowy, który dla mnie jest najbardziej prawdopodobny w najbliższej przyszłości. Jako że dzisiaj mamy sesję w oczekiwaniu na Fed, więc ja nie spodziewam się, żeby indeks giełdowy Standard & Poor's dzisiaj zwiększył jakąś zmienność. Moim zdaniem sesja będzie podobna do tej wczorajszej. Natomiast warto zwrócić uwagę na raport, który pojawił się w ostatnich godzinach na Bloombergu, który mówi o tym, jak zachowuje się statystycznie indeks giełdowy po ogłoszeniu, że mamy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. No i pierwszy wykres, który mówi o tym, że 200 dni po ostatniej podwyżce stóp procentowych ze statystycznego punktu widzenia giełda jest ponad 13% wyżej niż w momencie, kiedy zapadła ostatnia decyzja o podwyżce stóp procentowych. I to jest scenariusz, który był rozgrywany na przestrzeni całej historii, ale z wyjątkiem, kiedy giełda wkrótce zaczęła dyskontować okresy recesyjne. Jeżeli podwyżka stóp procentowych, ostatnia podwyżka stóp procentowych następowała tuż przed rozpoczęciem recesji, spowolnienia gospodarczego, no to w takiej sytuacji giełdy papierów wartościowych spadały i ta historia tutaj jest ciągnięta od 1971 roku. Widzimy tutaj, jak zachowują się statystycznie giełdy, kiedy nie ma recesji na przestrzeni kolejnego półrocza i w sytuacji, kiedy recesja taka występuje. No i teraz naprawdę inwestorzy, mając na uwadze te informacje, tą statystykę, będą musieli sobie odpowiadać na pytanie, czy dyskontują, że giełda wejdzie w recesję, czy też nie wejdzie w recesję na przestrzeni do przełomu pierwszego i drugiego półrocza 2024 roku. No i teraz, w tym samym raporcie był dział poświęcony ocenie, jaka jest szansa na to, że ta recesja w amerykańskiej gospodarce wystąpi. I tutaj na podstawie analizy wyszło, że jest 43% prawdopodobieństwa, że taka recesja wystąpi, a próg recesyjny wynosi 40%. Więc generalnie wniosek z tego raportu jest taki, że autor raportu nastawia się, że recesja jednak wystąpi w amerykańskiej gospodarce i to będzie najbardziej wyczekiwana w historii recesja. Jeszcze raz przypomnę, od 2 lat inwestorzy czekają na taką recesję i na razie nie mogą w amerykańskiej gospodarce się jej doczekać. Przypominam, ten raport pokazuje 43% szansy na recesję,
Inny wskaźnik na Bloombergu pokazuje, że jest aż 60% prawdopodobieństwa recesji w kolejnych 12 miesiącach w amerykańskiej gospodarce, ale z drugiej strony raport Goldman Sachsa w ostatnich dniach pokazał, że oni prognozują tylko 15% szansy na recesję w amerykańskiej gospodarce. No i naprawdę musimy teraz szukać odpowiedzi, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny. No i moim zdaniem to, co dla mnie jest najistotniejsze teraz, co przeważa szalę prawdopodobieństwa na jedną ze stron i jest to argument na stronę popytu na ryzyko, to jest miejsce, w którym się znajdujemy na cyklu prezydenckim. Cykl prezydencki tutaj widać na przestrzeni 100 lat prawie historii, jak zachowuje się indeks Standard & Poor's w pierwszym roku, drugim, trzecim roku prezydenta i w czwartym roku danego prezydenta. I widzimy tutaj, że rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, a ten rok przed wyborami jest właśnie teraz, w 2023, to jest rok najlepszy do inwestowania na rynku akcji. Średnio indeks Standard & Poor's rośnie w tym roku o 14%. Rok już wyborczy także jest dobry, korzystny dla indeksów giełdowych. Jest nieco mniej korzystny niż ten rok przedwyborczy, natomiast mając na uwadze tą statystykę, wiedząc, że inwestorzy na Wall Street bazują na tym, myślę, że on przeważy i że jest większe prawdopodobieństwo niż 50%, moim zdaniem jest 60%, jeżeli nie więcej, procent prawdopodobieństwa, że w tym roku zaliczymy optymistyczny, pozytywny czwarty kwartał, że indeksy giełdowe pójdą w górę, będą dyskontowały właśnie to, że jesteśmy teraz w najlepszym roku w cyklu prezydenckim i że warto to dyskontować, mając na uwadze, że giełda dyskontuje przyszłość, więc moim zdaniem te prognozy gospodarcze, o których dzisiaj zacząłem, będą rewidowane w górę i że będą się realizowały optymistyczniejsze scenariusze niż te, które są teraz zakładane dla gospodarki na całym świecie, a dla Stanów Zjednoczonych przyniesie to pozytywną końcówkę roku na indeksach giełdowych i że 2024 rok także powinien być bardzo dobry dla tych, którzy inwestują na parkietach na całym świecie, zwłaszcza na Wall Street, bo przypominam, ten indeks pokazuje, ten wykres pokazuje, jak statystycznie na przestrzeni ostatnich prawie 100 lat zachowywał się indeks Standard & Poor's, a czerwona część wykresu, przerywana czerwona linia pokazuje, jak od rozpoczęcia kadencji przez prezydenta Bidena teraz zachowuje się indeks Standard & Poor's. I wygląda na to, że on po prostu powiela statystyczny schemat cyklu prezydenckiego i że jest ogromna szansa na to, że ten schemat się powieli także w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach. Warto zwrócić uwagę, że wygląda na to, że europejskie akcje zaczynają coraz bardziej odstawać od tych w Stanach Zjednoczonych. Wartości, waluacje spółek w Stanach Zjednoczonych są zdecydowanie wyższe niż te dla spółek ze strefy euro. Natomiast w ostatnich miesiącach mamy lekkie negatywne zachowanie spółek z indeksu Nasdaq 100. Warto być tego świadomym. Natomiast wygląda na to, że dzisiejsza sesja w Stanach Zjednoczonych będzie neutralna. W strefie euro, czyli w najważniejszy indeks dla Europy, indeks DAX, także jest dość stabilny. Natomiast widać, że mamy nawrót do tendencji wzrostowej na euro-dolarze. To jest pewnego rodzaju zaskoczenie. Ja tego osobiście się nie spodziewałem, ale nawrót tendencji wzrostowej także sprzyja popytowi na ryzyko w skali globalnej. Więc jeżeli utrzymane będzie wyjście euro-dolara na poziom 1,07, to te scenariusze prowzrostowe dla popytu na ryzyko moim zdaniem mają szansę się materializować. Natomiast kiedy rozpatrujemy rynek surowcowy, który także nam podpowiada, jakie jest nastawienie mentalne inwestorów do ryzyka, to jeżeli surowce równolegle zaczynają rosnąć, to także sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe kontynuowały tendencję wzrostową. Jeżeli w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach pęknie ta półroczna linia trendu spadkowego na cenie złota, to wzrośnie prawdopodobieństwo, że złoto będzie faworyzowało te scenariusze pro ryzyko w końcówce tego roku. Jeżeli dodatkowo uda się potwierdzić najbliższe wsparcie na cenie miedzi, to miedź także będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe oraz oczywiście ropa naftowa, której wzrosty także w pewien sposób wspierają popyt na ryzyko w ujęciu globalnym. Natomiast oczywiście dla inwestorów, którzy patrzą teraz na perspektywy inflacyjne, to jest największy czynnik ryzyka, czyli wzrosty ceny ropy naftowej znowu straszą, że powieli się
schemat, który był obserwowany 2 lata temu, nawrotu inflacji z powodu tego, że te inflacje mają charakter teraz przede wszystkim podażowy, dlatego też inwestorzy zwracają na to dużą uwagę i jak widzimy, odbicie od swoich czerwcowych minimów ma już ponad 30% długości, czyli naprawdę mówimy już tutaj ewidentnie o hoście na ropie naftowej, bez względu na to, czy jest ujęcie Brent, czy też WTI. Bitcoin, co jest ciekawe, także próbuje rosnąć. Przypominam o znaczeniu oporów 27,5 tysiąca dolarów, w miejscach, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna. To naprawdę ma duże znaczenie, ale generalny trend na Bitcoinie też wspiera popyt na ryzyko i myślę, że warto być tego świadomym. I na koniec polskie aktywa. Polskie aktywa, czyli przede wszystkim polski złoty, który na fali tego, co się dzieje na euro-dolarze, powinien pokazywać umocnienie krajowej waluty, ale na fali tego, co się w ostatnim czasie działo, ten wpływ euro-dolara wygląda na to, że jest nieco mniejszy. Euro-złoty rośnie, ale dolar-złoty jest stabilny. Polskie obligacje są w okolicach 5,60 i nic tutaj nowego się nie dzieje, a giełda papierów wartościowych raczej dzisiaj ma sesję na przeczekanie, doczekanie i to jest klasyczne zachowanie przed ważnym wydarzeniem. Prawdopodobnie jutro będzie podobnie, no chyba że coś się wydarzy na świecie, chociaż moim zdaniem ten scenariusz w krótkim terminie jest mało prawdopodobny. Rynki powinny spokojnie czekać na to, co się wydarzy w kolejnych dniach, czyli jaka będzie decyzja Fedu, jak rynek będzie interpretować te wszystkie informacje, słowa i decyzje władz monetarnych w Stanach Zjednoczonych, które poznamy jutro o godzinie 20. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najciekawszy materiał, na który warto zwracać uwagę, dotyczy tego, czy teraz banki centralne doprowadzą do dużej zmienności na rynku walutowym. Sądny tydzień na rynku forexowym. Ten materiał, przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, jak także wszystkie inne bardzo ciekawe, interesujące materiały, do których zachęcam, żeby się z nimi zapoznawać. Jeszcze raz dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć!